Jaki jest dzień u Ptaszyna? Jaki jest dzień? No co, no pochmurno jest, nie ma w ogóle nieba, nie widać. Czyli jaki jest dzień? Poniedziałek. Chyba jesteśmy blisko granicy. No ja już musiałam włączyć roaming w telefonie. Nie wiem, znaczy to chyba jest darmowy roaming, ale... Serio? Tak. Dzisiaj po raz pierwszy jedziemy za granicę stanu. Czyli jedziemy do stanu Nowa Południowo-Walia, sąsiadującego z nami od południa. To jest ten stan, w którym znajduje się Sydney. I uważam, że taką wycieczkę należy traktować jak podróż zagraniczną dla Polaka, a nie jak podróż między województwami, bo nasz stan Queensland jest naprawdę ogromny. Ma taką powierzchnię. Czyli w sumie Australia ma 6 stanów, czyli znacznie mniej niż Europa ma krajów, a przy podobnej powierzchni. Różnic na pewno jest wiele. Jedną z różnic jest legislacja, bo różnią się prawami te stany i nawet dla obcokrajowców... Żeby się powiesił, samochód się powiesił. O, nie. I dla obcokrajowców nawet czasami jest różnica w wizie, bo czasami można dostać wizę tylko do danego stanu, a nie do całej Australii. To jest tak bardziej australijsko. W sensie, tam gdzie my mieszkamy... Znawca Australii się wypowiedział. No nie każdy ma jakieś wyobrażenie na temat kraju, zanim do niego przyleci. To moje wyobrażenie na temat Australii było bardziej takie, niż takie, jakie zastaliśmy po przylocie do Brisbane, no bo mieszkamy blisko centrum dużej metropolii, więc jest trochę tak europejsko. Fakt, że trochę dziwnie to brzmi, że jesteśmy w Australii, a odnosimy się często do Europy w porównaniach, albo odnosimy się do kultury zachodniej, ale no, nawet Australijczycy uważają swoją kulturę za zachodnią z tego powodu, że po prostu kraj jest stosunkowo nowy i wywodzi się z większości z ludzi, którzy pochodzą z Europy i na przykład przyjechali z Wielkiej Brytanii 200 lat temu. Więc to nie jest wcale przekłamanie, żeby nazywać kulturę australijską kulturą zachodnią. Przyjechali albo ich przywieźli w kajdankach. No tak. Dzień dobry, którędy na Wałbrzych? No niby można jechać 80, ale nie jest to tak zalecane tutaj. Ukształtowanie terenu. O. Takie ukształtowanie, że są spadki z 16-20%. I 16 do góry. I 18 nawet. O nie. Fery. 19. Nie, coraz gorzej się robi. Ale to nie jest rekord społeczny. Jak się czujesz jako driver na takich drogach? Bardzo dobrze. Naprawdę, nie przeszkadza, nie męczy mnie. No na pewno nie da się zasnąć tutaj. A no.
wiecie, To jest mieszanie stylów kulinarnych. Tortilla ze schabowym. To na dwór, bo w samochodzie się nie je. Pierwsza różnica pomiędzy parkami narodowymi w Queensland a parkami narodowymi w Nowej Południowej Walii. Tutaj są płatne. No są to opłaty dosyć, umówmy się, symboliczne, bo wjazd jednorazowy kosztuje $8. Problem w tym, że żadnej cywilizacji nie było już od jakichś pewnie 1,5 godziny. Jeździmy sobie po takich drogach. Dojeżdżamy do granicy parku narodowego i tam trzeba po prostu w kopercie, w takiej śmiesznej kopercie, zostawić $8, żeby tam wjechać. Co prawda nie sądzę, żeby to było jakoś tam bardzo kontrolowane. Oj, tu jest ładnie. Aczkolwiek z drugiej strony no, podoba mi się takie właśnie uczciwe podejście do klienta i głupio by było tego zaufania nadużywać w sposób taki, żeby sobie po prostu tam wjeżdżać nie płacąc i licząc na to, że nie zostaniemy skontrolowani. Także musieliśmy się trochę cofnąć do miejsca, w którym udało nam się złapać internet. Online opłaciliśmy tą opłatę. Nawet zdecydowaliśmy się, bo musielibyśmy i tak na 2 dni to wykupić i już by wyszło 16, a roczny kosztował nas 22, roczny karnet wstępu do tego parku, więc zdecydowaliśmy się na roczne. Na tej samej zasadzie jest tam pole kampingowe, które też na online wykupiliśmy. Ile kosztowało? 24. Także nie są to jakieś ogromne pieniądze, ale jest jakaś tam różnica, bo w Queensland nie mieliśmy żadnego płatnego wejścia do tego typu miejsc. W takiej tablicy przy wjeździe do tego parku właśnie był taki pojemnik z tymi kopertami, żeby wrzucić tam odpowiednią opłatę i napisać numer rejestracyjny samochodu, ale że my to zapłaciliśmy online, to w sumie nie wiemy, czy tam trzeba teraz wrzucać tą kartkę z napisem z naszą rejestracją, czy nie, ale napisaliśmy, że opłaciliśmy online, napisaliśmy numer potwierdzenia tego przelewu, który wykonaliśmy i teraz wrzucimy tam tą w sumie pustą kopertę, a drugą odbitą wersję zostawiamy sobie tam. Jak wam się podoba taki system? Bo to w sumie nie wymaga takiej całodobowej obsługi ten park krajobrazowy w taki sposób. Podejrzewam, że ktoś raz w tygodniu, tam kawałek dalej, ktoś raz w tygodniu przyjeżdża obsługa tego parku, sprząta to pole kempingowe, bo tam są toalety normalnie, grille i tego typu rzeczy. Ktoś tam co jakiś czas musi to profesjonalnie posprzątać. Zbiera te opłaty, dbają wiadomo w parku krajobrazowym, w parku narodowym, żeby było czyste, żeby szlaki były przejezdne. Jakieś zagrożenia pożarowe pewnie eliminują, tego typu rzeczy. O, i to jest ta skrzynka. I standardowa droga to jest tu, że po prostu w takiej kopercie wrzuca się tutaj gotówkę. A że my zapłaciliśmy online, to wrzucimy po prostu pustą kopertę. Na pewno się ucieszą. Dla mnie spoko. Trochę nam to zajęło ogarnięcie tego, bo słaby internet często nas wyrzucało, a to płatność online to wiadomo, nie zawsze w takich warunkach da się płynnie zrobić, ale i tak odczucia mam pozytywne, mimo to, że straciliśmy tutaj prawie godzinę. A teraz idziemy zobaczyć, co za te pieniądze nam tutaj oferują. Jak nie, to ja rozbijam tą skrzynkę i biorę naszą kopertę z powrotem. Czego? Dziękuję. A jak się spało? Dobrze. Bardzo dobrze. Kampur już przystosowany do wariantu drive. Sleep and drive. Że jemy śniadanko i jedziemy. Sleep and eat. Sleep, eat and drive. Jedz, módl się i kamper. Jak się nie ma, co się lubi, trzeba skakać do wody. Wiem jak, że zabraliśmy litra wody na 2 dni. Nie wiem, jak to się stało. Jakoś tak
Zawsze woda była wszędzie. Nie ma. Wow, się w głowę mi zakręciło. Już raz mieliśmy przygodę z pijawką. Znaczy Krzysztof miał. Nawet nie wiadomo jak to się stało. Żarła mi, poszedłem po wycieczce z Tambourine Mountains pod prysznic. I dopiero gdzieś po 2-3 minutach pod prysznicem zauważyłem, że coś czarnego mi odstaje w miejscu piszczela. Próbowałem to strącić, było dosyć śliskie, zaczęło się ruszać. W końcu spadło i zawołałem Natalię. Natalia mówi, że to chyba pijawka. No i sprawdziliśmy, że faktycznie w internecie wyglądała jak pijawka. Ciekawe jak długo już była przyssana. Co najmniej kilka godzin. Nie była gdzieś mniej więcej taka? Taka gruba. Już szuka gdzie się przyssać. Tak to musiało wyglądać. Musiałem ją złapać na buta po drodze z krzaków. I od buta pod spodniami już prosta droga i jak już poczuła krew. Tylko że no to jest jakiś, wiesz, noworodek. No, tamta była 20 razy większa. Ferrari here. Tu poczeka Francja. Popatrz jaka Francja. Kurwa, chce mi wskoczyć na tego, uciekaj. Fuck. Gotta move out. Patrz jak paruje wszystko. Wróciliśmy z porannego spacerku. 3 godziny chodzenia po buszu. Ale było całkiem fajnie. I postanowiliśmy przygotować naszą zdobyczną wodę ze strumyka. Bo nie wiadomo jakie mikroorganizmy tam żyją w niej. I na resztę dnia wolimy mieć przygotowaną. Może będzie trochę ciepło, ale to chyba i tak lepiej niż jakbyśmy mieli Z robakami. z robakami pić. Jeżeli gdzieś spadać z przepaści, to tutaj. Pewnie ta nazwa góry. Mount Warning. Już w nazwie dali. To ta na Żeby uważać. No. Jesteśmy tu już prawie pół roku, jeszcze ani razu nie poszliśmy na lody. Najgorzej. Teraz mieliśmy iść, ja poszedłem kupić lody, a Natalia pobiegła za mną i mówi $4. Czy ty byś w Polsce kupił sobie loda za 12 zł? Odłóż to.
Pamiętasz co? Nie. Jak przyszedłem ze 7-Eleven? Na jakimś tam spacerze? No tak, ale to nawet, no tak, ale to nie było tak, że on poszedł po lody, wiecie, takie w kawiarni albo gdzieś, tylko poszedł po prostu do takiej żabki i chciał kupić lody. Takie lody to jedliśmy już, marketowe, ale chodzi mi o to, że nie jedliśmy żadnych lodów takich z budki, nie? Driver profesjonalny, lewostronny. No, To ja po lewej powinnam być?